Witam wszystkich. Postanowiłem nagrać taki odcinek związany ze ślubem w Rumunii. Jak wiecie, parę miesięcy temu wzięliśmy ślub z Aną. Było to 28 sierpnia tego roku i postanowiłem nagrać właśnie taki film, w którym chciałem opowiedzieć coś więcej, jak wyglądały przygotowania nasze w tym dniu, jakie były związane z tym tradycje, jak wyglądał ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz czym się różni ślub w kościele ortodoksyjnym, jakie tam były zawarte tradycje, jak to wszystko wyglądało. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nasze przygotowania związane ze ślubem, z naszą uroczystością. Za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć krótki urywek filmu, w którym zobaczycie, jak nasza najbliższa rodzina, czy też nasi przyjaciele i znajomi pomagali nam w ubieraniu się, może nie tak do końca dosłownie, ale w przypięciu takich ostatnich detali związanych czy to z moim garniturem ślubnym, czy też ze suknią ślubną Anny. Także zapraszam na krótki urywek filmu. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to było spotkanie z naszymi świadkami. Tutaj jest przyjęta taka tradycja, że po świadków należy iść do ich domu. Oczywiście osoby, które poprosiliśmy, żeby wzięły udział w naszej uroczystości ślubnej, żeby byli właśnie naszymi świadkami, oni byli z Bukaresztu. No i nie było takiej możliwości, żebym ja jako pan młody jechał ich zabrać z ich domu, z Bukaresztu. To byłby w ogóle zbyt długi dystans, żeby coś takiego zrobić. Nasi świadkowie mają też rodziców, którzy mieszkają na wsi, oddalonej 50 km od Czernateś, z której pochodzi Anna. I to również był zbyt długi dystans, żeby po nich w dniu ślubu jechać, żeby ich przywieźć. Więc umówiliśmy się z nimi o danej godzinie, że oni podjadą po prostu tutaj do naszej wioski i spotkamy się pod Urzędem Stanu Cywilnego. Dlatego też tam doszło do takiego spotkania. No i ja wyszedłem z domu Anny
razem z jej siostrą i nieśliśmy bukiety kwiatów. Ja miałem kwiaty, które miałem dać naszej świadkowej, a siostra Anny miała bukiet ślubny, który nasz świadek miał dać dla Anny z kolei. To był Anny bukiet ślubny. No i tego typu właśnie tradycja miała też miejsce. Tutaj w międzyczasie mieliście okazję zobaczyć urywek filmu, jak to właśnie wyglądało. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jak już wróciłem ze świadkami do domu, no to czekała mnie taka, można powiedzieć, niespodzianka. Mianowicie zrobiono mi tak zwaną bramę i musiałem zapłacić za przejście, żeby dostać się do Anny, do mojej przyszłej żony. I poproszono mnie, żebym zapłacił pieniędzmi oczywiście. Miałem przygotowane jakąś tam określoną sumę, którą wiedziałem, że będę poproszony, żeby zapłacić, także przygotowane miałem pieniądze i wtedy, no to już nie są ważne ilości, jakie to były kwoty, ale najmłodsza siostra Anny wzięła ode mnie 56 lejów. Ja tak się trochę licytowałem i to wyglądało trochę zabawnie. I później doszło do czegoś, czego się nie spodziewałem, ponieważ została mi zrobiona druga brama, którą zrobiły dzieci. No i nie byłem na to za bardzo przygotowany, ale dobrze, że miałem w kieszeni garnituru jeszcze pieniądze, tylko że no jakkolwiek to zabrzmi, no wtedy wydałem 100 lejów, bo miałem akurat 100 lejów przygotowane na inną okazję, o której powiem już nie w tym odcinku, bo będzie to związane z tradycjami na weselu. Planuję też zrobić taki film. Na razie w tym filmie skupię się tylko na uroczystościach związanych ze ślubem, a o przyjęciu będzie inny odcinek. No i miałem na tamtą okazję przygotowane te 100 lejów i wydałem je po prostu płacąc dzieciom. Także doszło do takiej zabawnej sytuacji, no ale nie żałuję oczywiście. Po prostu tak wyszło. Jak już wszedłem do domu, to czekało mnie kolejne zadanie, żeby dostać się do Anny. Mianowicie już wszyscy widzieli, że zapłaciłem za pierwszą bramę, drugą bramę, więc musiałem jeszcze złożyć deklarację miłości. No i dopiero wtedy spotkałem się z Anną. Także tutaj Was zapraszam też na krótki urywek filmu, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. Okay, Anna is my fiancée. I love her very much and I want to get married her today and to be with her forever and ever. Well, okay, bravo. You can go. You can go. You got money? No. Without the condition. Kolejną taką tradycją, bym już powiedział, była taka imitacja w pomaganiu w takich ostatnich detalach pannie młodej. Mianowicie świadkowa tak udawała, że poprawia Anię makijaż.
I kolejno doszło do przysięgi, gdzie zapytał Anę, zapytał mnie, czy zgadzamy się na ten związek małżeński. Oczywiście odpowiedzieliśmy po rumuńsku da, co znaczy tak. Także tutaj będzie też krótki film, jak to wyglądało. Stimate Mora Rafael Robert, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Ienache Ana Maria? Da. Domnișoară Ienache Ana Maria, luați în căsătorie pe domnul Mora Rafael Robert? Da. Po tym jak powiedzieliśmy sobie tak, musieliśmy również podpisać dokumenty. Rafał, vedi cu boală. E fata mea. Ține la poză. La ultima să mă uitați ce puțin. Nie mogło również... Bardzo taką ciekawą tradycją w kościele oto urywek
filmów, bo naprawdę jest co oglądać. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robului Dumnezeu, Rafal Robert, cu roaba lui Dumnezeu, Ana Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu, Rafal Robert, cu roaba lui Dumnezeu, Ana Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu, Rafal Robert, cu roaba lui Dumnezeu, Ana Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu robul lui Dumnezeu, Rafal Robert, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Jak wiecie, w Kościele katolickim, jeżeli przyjmuje się ciało Chrystusa, no to ksiądz daje opłatek. A tutaj w Kościele natomiast ortodoksyjnym wyglądało to tak, że ksiądz podawał nam w zasadzie chleb, ale to nie był chleb, tylko w tym wypadku był biszkopt. Taki biszkopt, jak się używa do pieczenia, do jakichś tortów. W sumie to nie pamiętam, dlaczego akurat na okoliczność mszy ślubnej ten biszkopt musiał być akurat. Nie wiem, przez to, że lepiej smakuje. Na takich codziennych mszach to normalnie ksiądz daje kawałki chleba ludziom, które są maczane w winie. I tutaj ksiądz również wziął taki kawałek tego biszkopta, zamoczył go w winie. Musiałem go zjeść, no i później popić winem z kieliszka. No i oczywiście to samo się dotyczyło Any. Kolejną taką tradycją, która była w kościele, to było chodzenie dookoła ołtarza i śpiewanie takiej pieśni jakiejś religijnej, także również macie okazję zobaczyć krótki film z tego wydarzenia. Kolejną tradycją związaną z Kościołem ortodoksyjnym było całowanie Ewangelii. Nie bardzo wiedziałem, jak się mam zachować. Ksiądz instruował mnie, co mam zrobić, no i pomógł mi w tym wydarzeniu, w tej tradycji, i później nastąpiło zdjęcie korony z głowy. Najpierw ksiądz uczynił to ze mną, a później za mną. Facem jurământ, da? Așa. Verigheta pe cruce și pe Evanghelie, mâna. Mâna dreaptă peste și fruntea aici. Nașul cu mâna pe
Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Așa te închin. Așa. Sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce. Așa. Așa. Chis. Cununia, chis. Mâna nașului. Mâna nașului. Mâna miresei. Așa, mâna stângă peste ele, cu verigheta. Da? Facem unire. Așa, dreapta peste. Așa. Și cununia pe cruce. Așa, nășica. Puneți mâna pe cununie. Iar tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduiele legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Așa te închin. Să arăți Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, cununa soțului, cununa ta, mâna nașului, mâna nașului. Ostatnią tradycją w kościele ortodoksyjnym, która mnie zaskoczyła, było całowanie obrazów świętych. Musieliśmy podejść do każdego z nich, ja, Anna, nasi świadkowie, przeżegnać się przed każdym obrazem, no i pocałować go. Także to było coś, co mnie zaskoczyło, ale już widziałem tego typu wydarzenia i wiem, że ludzie tak robili na innych mszach, nawet na takich normalnych mszach. Widziałem, że to się wcześniej zdarzało, czy też podczas takich uroczystych mszy związanych ze świętami, czy to Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia. Po skończonej mszy wyszliśmy oczywiście z kościoła. Nasi fotografowie, kamerzyści uwiecznili ten moment, także za chwilę zobaczycie też urywek filmu, jak to wyglądało, albo w międzyczasie go tutaj umieszczę. No i goście zaczęli nam jeszcze raz gratulować, życzyć nam Casa de Piatre, czyli to się tłumaczy to jakby z rumuńskiego na polski, domu z kamienia, czyli coś, co jest o takich solidnych fundamentach, żeby się nie zburzyło, więc tego się życzy tutaj, Casa de Piatre, albo po prostu Felicitari, czyli szczęścia. Jedyną rzeczą, której mi brakowało, to były organy kościelne. Tych organów nie było w ogóle nie ma organów w kościele ortodoksyjnym, nikt nie gra. Jeżeli są już śpiewane jakieś pieśni, no to po prostu bez tej muzyki, bez takich organów kościelnych. Także uważam, że to jest taka piękna, powiedzmy, tradycja, jeśli chodzi o Kościół katolicki, gdzie te organy są, gdzie jest grana ta pieśń, jak Państwo młodzi, jak młoda para wychodzi z kościoła. Tutaj mi tego po prostu brakowało i szkoda, że tego nie ma. I to były wszystkie wydarzenia i tradycje, które chciałem omówić w tym filmie, związane z naszymi przygotowaniami do tej uroczystości, z Urzędem Stanu Cywilnego oraz z uroczystością mszy w Kościele Ortodoksyjnym. Jakie są Wasze doświadczenia? Wiem, że tych tradycji związanych jeszcze tam przed ślubem jest więcej, które ludzie praktykują w domach, ale myśmy się spotkali tylko z tymi, które ja omówiłem, więc wiem, że są też inne tradycje, które ludzie zachowują i są to raczej ludzie, którzy są tacy bardziej tradycjonaliści, jeżeli chodzi o ślub i tą uroczystość. Wiem, że chodzą jeszcze z jakimś drzewem, z jakimiś choinkami, niosą też jakiegoś kurczaka. My czegoś takiego nie robiliśmy i to by było po prostu za dużo, ale wiem, że takie jeszcze inne tradycje istnieją. Jakie są Wasze opinie? Co Wy uważacie na ten temat?
Dajcie oczywiście jakiś komentarz, napiszcie, czy Wam się podobał ten film. Dajcie oczywiście łapki w górę. No i zapraszam na nasze następne odcinki. Do zobaczenia.